Who's translating? Hare Krishna Guru Maharaj, I'm translating. Kamalesh Prabhu ki. Trivikrama Maharaj ki jai. 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 So, what is it, 48 or 49? I got its last verse from 18th chapter. It's 50. 50. Okay. Prayasya sarvo loke paraya dvandve suyojitaha navatyanti na vishyanti yacha atma gunashvayaha. Generally, the transcendentalists, even though engaged by others in the duality of the material world, are not distressed, nor do they take pleasure in worldly things, for they are transcendentally engaged. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto pierwszy, rozdział 18, tekst 50. Ogólnie transcendentaliści, nawet chociaż zaangażowani przez innych w dualizm materialnego świata, nie są w niedoli, ani też nie cierpią przyjemności ze światowych rzeczy, albowiem są zaangażowani transcendentalnie. Kamalesh, I think your sound is a little too high. Okay, I try to make it down. Okay. Purport: the transcendentalists are the empiric philosophers, the mystics, and the devotees of the Lord. Empiric philosophers aim at the perfection of merging into the being of the Absolute. Mystics aim at perceiving the all-pervading Super Soul, and the devotees of the Lord are engaged in the transcendental loving service of the personality of Godhead. Since Brahman, Paramatma, and Bhagavan are different parts of the same transcendence, all these transcendentalists are beyond the three modes of material nature. Material distresses and happiness are products of the three modes, and therefore the cause of such material distress and happiness have nothing to do with transcendentalists. The king was a devotee, and the rishi was a mystic. Therefore, both of them were unattached to the accidental incident created by the supreme will. The playful child was an instrument in fulfilling the Lord's will. Sansa Bhaktivedanta Purport, first canto, 18th chapter, Śrimad Bhagavatam, entitled Maharaj Pariksit, cursed by a Brahmin boy. Znaczenie. Transcendentalistami są filozofowie empirycy, mistycy i bhaktowie Pana. Filozofowie empirycy mają na celu doskonałość, dopełnia się w istnienie absolutu. Mistycy mają na celu postrzeganie przenikających duszy najwyższej, a bhaktowie są zaangażowani w transcendentalną, miłosną służbę oddania dla osoby Boga. Jako że Brahman, Paramatma i Bhagavan są różnymi fazami tej samej transcendencji, wszyscy ci transcendentaliści są poza trzema gunami materialnej natury. Materialne strapienie i szczęście są produktami trzech gun. I dlatego transcendentaliści nie mają nic wspólnego z przyczynami takiego materialnego szczęścia i nieszczęścia. Który był bhaktą, a Rishi był mistykiem. Dlatego też obydwaj byli obojętni wobec przypadkowego zdarzenia, które miało miejsce za przyczyną najwyższej woli. Swawolne dziecko było instrumentem w wypełnianiu się woli Pana. Tak oto Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 18 rozdziału pierwszego kanto Śrimad Bhagavatam, zatytułowanego Maharaja Pariksit, przeklęty przez chłopca Brahmina. Hare Krishna. So this is our goal. We want to transcend the modes of material nature. To jest naszym celem. Chcemy przekroczyć guny materialnej natury. But we've been attached to the modes of material nature since time immemorial, so it's not so easy to just become detached. Ale byliśmy przywiązani do sił natury materialnej od czasów niepamiętnych i nie jest to takie łatwe, by się od tego odwiązać. But by great good fortune, we met a person, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, who was transcendental to the modes of material nature. Ale dzięki dużemu szczęściu spotkaliśmy taką osobę jak A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, który był ponad trzema gunami materialnej natury. So he was always encouraging us and we can say, instructing us how we could also transcend the modes of material nature.
I on zawsze nas instruował i zachęca, w jaki sposób my możemy przekroczyć te 3 siły natury. So this is a very important conception how these material modes are working. And Krishna devotes a whole chapter to this subject. Też w Bhagavad Gita Krishna cały rozdział dedykuje, opisując, w jaki sposób działają 3 siły materialnej natury. In the 14th chapter, Krishna goes over all the different modes of material nature, and then he gives us a hint how we can transcend those modes. W 14 rozdziale Krishna opisuje te wszystkie siły materialnej natury i mówi, jak można je przekroczyć. And then he also explains by coming to this point of transcendence, we can be happy even in this life. I on także dalej wyjaśnia, że dochodząc do punktu transcendencji możemy być szczęśliwi nawet w tym życiu. This is explained in chapter 14, text 20. When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distress, and can enjoy nectar even in this life. To jest opisane w rozdziale 13, tekst 20. Kiedy wcielona istota jest w stanie pokonać te 3 guny związane z materialnym ciałem, wtedy może uwolnić się od narodzin i śmierci, starości i niedoli, które się z nimi wiążą i jeszcze w tym życiu może rozkoszować się nektarem. Then in the 26th verse of this chapter, 14th chapter, Krishna explicitly describes the best way to transcend the modes of material nature. I w 26 wersecie tego rozdziału Krishna opisuje dokładnie, w jaki sposób można przekroczyć te 3 siły materialnej natury. So this is a very important verse. We can all learn this verse. To jest bardzo ważny werset i możemy się go nauczyć. Mam yo vyavichaidana bhakti yogena sevate saguna samiti chaitan brahmabhuyal kalpate. Go ahead. You can say the Sanskrit. Everybody. Wszyscy będą powiedzieć sanskryt, werset. Mam chayoga vichaidana bhakti yogena sevate sagunam samati chaitan brahmabhuyal kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature, and thus comes to the level of Brahman. Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w żadnych okolicznościach, ten od razu przekracza guny natury i wznosi się na płaszczyznę Brahmana. This is our goal. We want to come to the level of Brahman, and that's also mentioned in the 18th chapter. To jest nasz cel, że chcemy wznieść się do punktu Brahmana i to jest także wyjaśnione w rozdziale 18. We come to the level of Brahman, then Brahma Bhuta Prasanatma, then we'll be joyful within Prasanatma, because the nature of the soul is joyful. Brahma Bhuta Prasanatma, nasochati nakanchati, no more hankering or lamentation. I gdy dojdziemy do platformy Brahmana, Brahma Bhuta Prasanatma, wtedy będziemy czuli szczęście wewnątrz, nasochati nakanchati, i tam już nie będzie miejsca na martwienie się, na lamentację. But we can test ourselves how we're progressing. Are we lamenting? Are we hankering for something? Or are we just satisfied in our own position? I to jest test, jaki możemy dla siebie zrobić, czy robimy postęp. Czy jesteśmy zaangażowani zamartwaniem się, lamentowaniem, czy jesteśmy satysfakcjonowani z własnej pozycji. But one of the qualifications is we have to see everyone equally. We don't have special friends and special enemies. We try to see everyone according to their position. Jedną z tego cech jest taka, że widzimy wszystkich jednakowo, że nie mamy ani zbyt dużych wrogów, ani jakichś wielkich przyjaciół. Wszystkich widzimy na tej samej pozycji. Then we'll be in a position to render service to the Lord. Wtedy będziemy na pozycji, by wykonywać służbę dla Pana. So now we may not be able to serve the Lord because of our past bad habits.
Teraz nie będziemy w stanie wykonywać służby dla Pana, ponieważ mamy dużo przeszłych, złych nawyków. Therefore, in the beginning, there's some struggle how to overcome illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. I na początku oczywiście jest to pewne zmaganie, jak przekroczyć przez intoksykację, nielegalny seks, handel, jedzenie mięsa. But in association with other devotees, we'll find that it's possible. Ale dzięki towarzystwu innych wielbicieli zobaczymy, że jest to możliwe. Because we get a higher taste to Shanticha, Manticha. We enliven each other discussing about Krishna, and then we don't go back to the sinful life. Ponieważ otrzymujemy wyższy smak, Romanticza, my czujemy szczęście dyskutowaniu z innymi o Krysznie. Because sinful life may appear to be nice, but then it always leads to suffering. Nie chcemy wracać do grzesznego życia, no pomimo tego, że wydaje się fajne, ale prowadzi do nieszczęścia. But we're so ignorant that we think, well, this time I'll commit a sin, but I won't have to suffer. My jesteśmy w takiej ignorancji, myśląc, że tym razem popełnię grzech, ale nie będę z tego powodu cierpiał. No, we'll suffer. There's no escaping it. Nie, my będziemy cierpieć, nie ma od tego ucieczki. Therefore, we have to be very strict with ourselves, not to indulge in sinful life. Dlatego powinniśmy być bardzo ściśli wobec nas samych, żeby nie angażować się w grzeszne życie. So here we see the two transcendentalists, Maharaj Parikshit and also Shringi's father. What's his name again? The sage. I tu widzimy tych dwóch transcendentalistów, Maharaja Parikshit i tego ojca. And the sage is, come on, tell me his name. Shamika. Rishi Samika. So they're both on the transcendental platform. Oni oboje są na platformie transcendentalnej. Therefore, the father, Samika, he understands that his son made a big mistake. I ojciec Samika zrozumiał, że jego syn popełnił wielki błąd. He doesn't think, oh, he's my son, therefore he's okay. On nie myśli w ten sposób, że on jest moim synem, dlatego to jest w porządku. He understands that he made a very serious mistake by cursing the king for a small, you can say, mistake. On zrozumiał, że jego syn popełnił duże wykroczenie, przeklinając króla za jego mały błąd. Chapter 19, Appearance of Sukadeva Goswami. Sutta uvacha mahi patistha atta tat karmagayam vichintayan atma kritam sudharmanaha ahomaya nicham araya yatkritam niragasi brahmani gudai tejasi. Translation. Sutta Goswami said, while returning home, the king, Maharaj Parikshit, felt that the act he had committed against the faultless and powerful Brahmin was heinous and uncivilized. Consequently, he was distressed. Rozdział 19. Pojawienie się Sukadevy Goswamiego, tekst pierwszy. Sutta Goswami rzekł: powracając do domu, król Maharaja Parikshit czuł, że czyn, który popełnił wobec doskonałego i podnóżnego Brahmina, był ohydny i niekulturalny. W rezultacie był on przygnębiony. Report. The pious king regretted his accidental improper treatment of the powerful Brahmin who was faultless. Such repentance is natural for a good man like the king, and such repentance delivers a devotee from all kinds of sins accidentally committed. Devotees are naturally faultless. Accidental sins committed by a devotee are sincerely regretted, and by the grace of the Lord, all sins unwillingly committed by a devotee are burnt in the fire of repentance. Znaczenie. Pobożny król żałował, że przypadkowo niewłaściwie potraktował potężnego Brahmina, który był bez winy. Taka skrucha jest naturalna dla tak dobrego człowieka, jakim był król. I taka skrucha uwalnia baktem od wszelkiego rodzaju grzechów popełnionych przypadkowo. Baktowie są w naturalny sposób nienaganni. Przypadkowe grzechy popełnione przez baktem są zawsze żałowane,
Dzięki łasce Pana wszystkie takie grzechy popełnione przez Bhaktę z konieczności są palone w ogniu skruchy. We know if we made a mistake, and we should own our own mistakes and try to, and be repentant for them and apologize whenever necessary. Każdy z nas wie, że popełnia błędy. Powinniśmy być świadomi tych błędów i żałować ich i przeprosić, cokolwiek zrobimy. We may do something in the mode of passion, and then when we become a little more sober, like when he was on his way back, then he realized that he made a mistake. Możemy zrobić coś w sile pasji, ale gdy stajemy się bardziej świadomi, to tak jak Król Pariksit wracając, on zrozumiał, że popełnił błąd. But the tendency is that we forgive ourselves very quickly, and we think we're okay. Ale tendencja jest taka, że my bardzo szybko wybaczamy samych sobie i myślimy, że wszystko jest w porządku. But Prabhupada is pointing out here how a devotee, he is very strict with himself. He doesn't forgive himself so easily. Ale tutaj Prabhupada podkreśla, że wielbiciel jest bardzo ścisły wobec siebie i tak łatwo sobie nie wybaczy. But we should be like that. We should be careful not to make a mistake, but if we make a mistake, then we should repent and try to correct it. I powinniśmy działać w ten sposób, że jeżeli popełnimy błąd, to powinniśmy żałować i starać się to poprawić. Text 2. Dhruvam tato me kita deva helanad duratyayam vyasas sanam nati dvigihat tad astu kamana hyagra nishkritayame yata nekuyam unai evam ada. Translation. King Pariksit thought, due to my neglecting the injunctions of the Supreme Lord, I must certainly expect some difficulty to overcome me in the near future. I now desire without reservation that calamity come now, for in this way I may be freed of the sinful action and not commit such an offense again. Tekst drugi. Król Pariksit myślał, jako że zlekceważyłem nakazy Najwyższego Pana, muszę niewątpliwie spodziewać się pewnych kłopotów w najbliższej przyszłości. Pragnę zatem, aby to nieszczęście przyszło teraz, bowiem w ten sposób mogę uwolnić się od grzesznego działania i nie popełnić takiej obrazy ponownie. We might have to be honest with ourselves, because in the material world, everyone loves themselves the most. So we tend to give ourselves the credit, even when it's not due. And if the fault is there, we don't accept it. Musimy być szczerzy wobec siebie, ponieważ w materialnym świecie jest tendencja, że każdy kocha siebie samych najbardziej. I jeżeli popełniamy jakiś błąd, to nie uważamy, że to nasza wina. Jeżeli coś nas spotyka, no to też obwiniamy innych. Coś nas złego spotyka, obwiniamy innych. Report, the Supreme Lord enjoins that Brahmins and cows must be given all protection. The Lord is himself very much inclined to do good to Brahmins and cows. Go Brahmanda Hitaya Cha. Maharaj Pariksit knew all this, and thus he concluded that his insulting a powerful Brahmin was certainly to be punished by the laws of the Lord, and he was expecting something very difficult in the very near future. He therefore desired the imminent calamity to fall on him and not on his family members. A man's personal misconduct affects all his family members. Therefore, Maharaj Pariksit desired the calamity to fall on him alone. By suffering personally, he would be restrained from future sin. And at the same time, the sin which he had committed would be counteracted so that his descendants would not suffer. That is the way a responsible devotee thinks. The family members of a devotee also share the effects of the devotee's service unto the Lord. Maharaj Prahlad saved his demon father by his personal devotional service. A devotee son in the family is the greatest boon or blessing of the Lord. Tekst drugi. Znaczenie. Najwyższy Pan instruuje, że Braminów
i krowy należy chronić pod każdym względem. Pan sam jest skłonny czynić dobro dla braminów i krów, go Brahmana Hitayacza. Maharaja Pariksit wiedział o tym dobrze, dlatego doszedł do wniosku, że za znieważenie potężnego Brahmina musi na pewno zostać ukarany przez prawo Pana i spodziewał się jakichś wielkich kłopotów w bardzo bliskiej przyszłości. Dlatego też pragnął on, aby wiszące nad nim nieszczęście spadło na niego, a nie na członków jego rodziny. Złe prowadzenie się jakiejś osoby dotyka wszystkich członków jej rodziny. Dlatego Maharaja Pariksit pragnął, aby nieszczęście spadło tylko na niego. Przez osobiste cierpienie mógł on zostać powstrzymany od przyszłych grzechów i równocześnie grzech, który popełnił, mógł zostać w ten sposób zneutralizowany, tak aby jego potomkowie nie cierpieli jego skutków. W taki sposób myśli odpowiedzialny Bhakta. Członkowie rodziny Bhakty również dzielą skutki jego służby oddania dla Pana. Maharaja Prahlada ocalił swego demonicznego ojca przez osobistą służbę oddania. Syn Bhakta w rodzinie jest największym błogosławieństwem Pana. So this is a fact. Therefore, sometimes our family members may criticize, or why you're neglecting the family, why you're only chanting Hare Krishna, you don't think about what's good for the family. But actually the devotee is doing the greatest benefit to all the family members. I czasami zdarza się, że członkowie naszej rodziny krytykują nas, mówiąc nam, zarzucając, dlaczego ty ciągle intonujesz Hare Krishna, dlaczego ty służysz i tak dalej. Oni nie wiedzą, że wielbiciel Pana wykonuje najlepszą pracę dobroczynną, daje największą pomyślność dla ich rodziny, wykonując spotkanie. Text 3. Adyaiva Rajyam Balam Ridha Kosham Kakopita Brahma Kulana Lome Dava Vivadvasya Puna Name Bhut Papis Yasi Dear Tvija Deva Gobayaha. Translation. I am uncivilized and sinful due to my neglecting the Brahminical culture, God consciousness, and cow protection. Therefore, I wish that my kingdom, strength, and riches burn up immediately by the fire of the Brahman's wrath, so that in the future I may not be guided by such inauspicious attitudes. Tekst 3. Jestem niecywilizowany i grzeszny z powodu mojego zlekceważenia brahminicznej kultury, boskiej świadomości i ochrony krów. Dlatego pragnę, aby moje królestwo, siła i bogactwo spaliły się natychmiast w ogniu gniewu Brahminy, tak abym w przyszłości nie był powodowany przez takie niepomyślne nastawienie. Report. Progressive human civilization is based on Brahminical culture, God consciousness, and protection of cows. All economic development of the state by trade, commerce, agriculture, and industry must be fully utilized in relationship to the above principles. Otherwise, all so-called economic development becomes a source of degradation. Cow protection means feeding the Brahminical culture, which leads towards the God consciousness, and thus perfection of human civilization is achieved. The age of Kali aims at killing the higher principles of life. Although Maharaj Pariksit strongly resisted the domination of the personality of Kali within the world, the influence of the age of Kali came in an opportune moment, and even a strong king like Maharaj Pariksit was induced to disregard the Brahminical culture due to a slight provocation of hunger and thirst. Maharaj Pariksit lamented the accidental incident, and he desired that all his kingdom's strength and accumulation of wealth should be burned up for not being engaged in Brahminical culture, etc. Znaczenie. Progresywna ludzka cywilizacja jest oparta na kulturze brahminicznej, świadomości Boga i ochronie krów. Cały ekonomiczny rozwój państwa przez handel, rzemiosło, rolnictwo i przemysł musi być w pełni wykorzystany w relacji do powyższych zasad. Inaczej wszelki tzw. rozwój ekonomiczny staje się źródłem degeneracji. Ochrona krów oznacza popieranie kultury brahminicznej, która prowadzi do świadomości Boga, a to prowadzi do osiągnięcia doskonałości ludzkiej cywilizacji. Wiek Kali celuje w zabijaniu wyższych zasad życia, chociaż Maharaja Pariksit starał się siłą zapobiec dominacji osoby Kali w świecie. Wpływ wieku Kali dał o sobie znać w odpowiednim momencie,
I nawet tak silny król jak Maharaja Pariksit został nakłoniony do lekceważenia kultury brahminicznej z powodu drobnej prowokacji, głodu i pragnienia. Maharaja Pariksit ubolewał na tym przypadkowym zdarzeniu i pragnął on, aby całe jego królestwo, siła i nagromadzone bogactwo spłonęły, jako że nie były one zaangażowane w kulturę brahminiczną itd. So yesterday I missed the class at this time because we were at the project of Bhakti-Charu Maharaj started, where he has so many cows. Wczoraj nie mieliśmy wykładu, ponieważ uczestniczyłem w projekcie, który zaczął Bhakti-Charu Maharaj i mają tam wiele krów. So they're just in the process now of building a big structure for the cows, and we were feeding the cows. I teraz oni są w trakcie budowania wielkiego budynku dla krów i my tam także karmiliśmy krowy. Where wealth and strength are not engaged in the advancement of Brahminical culture, God consciousness, and cow protection, the state and home are surely doomed by providence. If we want peace and prosperity in the world, we should take lesson from this verse. Every state and every home must endeavor to advance the cause of Brahminical culture for self-purification, God consciousness for self-realization, and cow protection for getting sufficient milk, the best food to continue a perfect civilization. Tam, gdzie bogactwo i moc nie są zaangażowane w kulturę brahminiczną, świadomość Boga i ochronę krów, państwo i dom są niewątpliwie skazane przez opatrzność na nieuchronną śmierć. Jeśli chcemy pokoju i pomyślności w świecie, powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego wersetu. Każde państwo i każdy dom musi dążyć do rozwinięcia podstawy kultury brahminicznej dla samooczyszczenia się, rozwinięcia świadomości Boga dla samorealizacji i ochrony krów w celu zdobycia dostatecznej ilości mleka i najlepszego pożywienia, aby kontynuować doskonałą ludzką cywilizację. Text 4. Sachintayan itiham atasnoda yata mune sutokto niristis takshakshayaha sasadu menena chirena takshaka alam prakashtasya virakti karanam. While the king was thus repenting, he received news of his imminent death, which would be due to the bite of a snake bird, occasioned by the curse spoken by the sage's son. The king accepted this as good news, for it would be the cause of his indifference towards worldly things. Tekst 4. Kiedy król ubolewał w ten sposób, otrzymał on wieści o swojej zbliżającej się śmierci, która spowodowana będzie przez ukąszenie węża ptaka, zgodnie z klątwą wypowiedzianą przez syna mędrca. Król przyjął to jako dobre wieści, albowiem pozwoli mu to uwolnić się od przywiązań do rzeczy tego świata. Purport. Real happiness is achieved by spiritual existence or by cessation of the repetition of birth and death. One can stop the repetition of birth and death only by going back to Godhead. In the material world, even by attaining the topmost planet, Brahmaloka, one not get rid of the conditions of repeated birth and death. But still, we do not accept the path of attaining perfection. The path of perfection frees one from all material attachments, and thus one becomes fit to enter into the spiritual kingdom. Therefore, those who are materially poverty-stricken are better candidates than those who are materially prosperous. Maharaj Pariksit was a great devotee of the Lord and a bona fide candidate for entering into the kingdom of God. But even though he was so, his material assets as the emperor of the world were setbacks to perfect attainment of his rightful status as one of the associates of the Lord in the spiritual sky. As a devotee of the Lord, he could understand that the cursing of the Brahmin boy, although unwise, was a blessing upon him, being the cause of detachment from worldly affairs, both political and social. Samika Muni also, after regretting the incident, conveyed the news to the king as a matter of duty, so that the king would be able to prepare himself to go back to Godhead. Samika Muni sent news to the king that foolish Shringi, his son, although a powerful Brahmin boy,
unfortunately had misused his spiritual power by cursing the king unwarrantedly. The incident of the kings garlanding the Muni was not sufficient cause for being cursed to death. But since there was no way to retract the curse, the king was informed to prepare for death within a week. Both Samika Muni and the king were self-realized souls. Samika Muni was a mystic and Maharaj Parikshit was a devotee. Therefore, there was no difference between them in self-realization. Neither of them was afraid of meeting death. Maharaj Parikshit could have gone to the Muni to beg his pardon, but the news of imminent death was conveyed to the king with so much regret by the Muni that the king did not want to shame the Muni further by his presence there. He decided to prepare himself for his imminent death and find out the way to go back to Godhead. Znaczenie. Rzeczywiste szczęście jest osiągane przez egzystencję duchową, czyli zatrzymanie powtarzających się narodzin i śmierci. Tych narodzin i śmierci można zatrzymać tylko przez powrót do Boga. W materialnym świecie nie można wyzwolić się z uwarunkowania poprzez powtarzające się narodziny i śmierć, nawet przez osiągnięcie najwyższej planety Paramaloka. A pomimo to nie przyjmujemy ścieżki prowadzącej do osiągnięcia doskonałości. Ścieżka doskonałości uwalnia nas od wszelkich materialnych przywiązań i w ten sposób stajemy się zdolni do wejścia do Królestwa Duchowego. Dlatego też ci, którzy są dotknięci materialnym ubóstwem, są lepszymi kandydatami od tych, którzy dobrze prosperują materialnie. Maharaja Parikshit był wielkim bhaktą Pana, był na chwilę kandydatem do wejścia do Królestwa Boga, ale pomimo to jego materialne bogactwo jako cesarza świata było przeszkodą, jeśli chodzi o doskonałe osiągnięcie jego właściwego statusu jako jednego z towarzyszy Pana w niebie duchowym. Jako bhakta Pana mógł on zrozumieć, że klątwa chłopca Brahmina, chociaż niemądra, była dla niego błogosławieństwem, przyczyniając się do jego obojętności wobec spraw światowych, zarówno politycznych, jak i społecznych. Również Shamika Muni, po pożałowaniu całego incydentu, przekazał te wieści królowi, traktując to jako swój obowiązek, tak aby król mógł przygotować się do powrotu do domu z powrotem do Boga. Shamika Muni przesłał królowi wiadomość, że Gupi Shringi, jego syn, mimo iż był potężnym braminem, niepotulnie nadużył swojej siły duchowej, niesprawiedliwie przeklinając króla. Incydent zawieszenia przez króla martwego węża na szyi Muniego nie był wystarczającą przyczyną do rzucenia śmiertelnej klątwy. Ale jako, że nie było sposobu, aby odwołać przekleństwo, król został poinformowany, aby przygotował się do śmierci w ciągu tygodnia. Zarówno Shamika Muni, jak i król byli duszami samozrealizowanymi. Shamika Muni był mistykiem, Maharaja Parikshit był bhaktą. Nie było zatem różnicy w ich samorealizacji. Żaden z nich nie bał się spotkania ze śmiercią. Maharaja Parikshit mógł udać się do Muniego i błagać o przebaczenie, ale Muni z takim żalem przekazał mu wieść o jego zbliżającej się śmierci, że król nie chciał bardziej zawstydzać Muniego przez swoją tam obecność. Postanowił przygotować się do nieuchronnej śmierci i znaleźć ścieżkę powrotu do Boga. We can see how serious the devotees are. They don't take it as a joke. They understand that everything is there by the arrangement of the Lord, and I should accept it and surrender to the plane of the Lord. Widzimy, jak poważni są wielbiciele. Oni nie traktują niczego jako żart. Widzą, że wszystko jest po to, żebyśmy mogli mieć lepsze aranżacje do podporządkowania się Panu. The life of a human being is a chance to prepare oneself to go back to Godhead or to get rid of the material existence, the repetition of birth and death. Thus, in the system of Varnashram Dharma, every man and woman is trained for this purpose. In other words, the system of Varnashram Dharma is known as Sanatan Dharma, or the eternal occupation. The system of Varnashram Dharma prepares a man for going back to Godhead, and thus a householder is ordered to go to the forest as a vanaprastha to acquire complete knowledge and then to take sannyas prior to his inevitable death. Parikshit Maharaj was fortunate to get a 7-day notice to meet his inevitable death. But for the common man, there is no definite notice, although death is inevitable for all. Foolish men forget this sure fact of death and neglect the duty of preparing themselves for going back to Godhead. They spoil their lives in animal propensities
to eat, drink, and be merry and enjoy. Such an irresponsible life is adopted by the people in the age of Kali because of a sinful desire to condemn Brahminical culture, God consciousness, and cow protection, for which the state is responsible. The state must employ revenue to advance these three items and thus educate the populace to prepare for death. The state which does so is the real welfare state. The state of India should better follow the examples of Maharaj Parikshit, the ideal executive head, than to imitate other materialistic states which have no idea of the kingdom of Godhead, the ultimate goal of human life. Deterioration of the ideals of Indian civilization has brought about the deterioration of civic life, not only in India, but also abroad. Życie ludzkiej istoty jest szansą na przygotowanie się do powrotu do Boga, czyli wyzwolenie się z materialnej egzystencji, powrotu na ludzi śmierci. Tak oto w systemie Varnashrama Dharma każdy mężczyzna i każda kobieta są trenowani w tym kierunku. Innymi słowy, system Varnashrama Dharma jest znany również jako Sanatana Dharma, czyli wieczne zajęcie. System ten przygotowuje człowieka do powrotu do Boga i skutek tego grihastom głową rodzin poleca się, aby w odpowiednim czasie wycofali się z życia rodzinnego, udając się do lasu jako vanaprasta, wtedy osiągnięcia doskonałej wiedzy, a następnie przyjmując sannyasę przed nieuchronną śmiercią. Parikshit Maharaja miał szczęście, że otrzymał wieść o swojej śmierci na 7 dni przed tym faktem. Ale zwykły człowiek nie jest świadomy nadejścia tej chwili, chociaż śmierć jest nieuchronna we wszystkich. Głupi ludzie zapominają o tym oczywistym fakcie i lekceważą obowiązek przygotowania się do powrotu do Boga. Marnują oni swoje życie, oddając się zwierzęcym skłonnościom jak jedzenie, picie, zabawy i przyjemność. Takie nieodpowiedzialne życie jest przyjmowane w wieku Kali z powodu grzesznych pragnień, unicestwiających kulturę brahmaniczną, świadomość Boga i ochronę krów, a więc rzeczy, za które odpowiedzialne jest państwo. Państwo musi wykorzystywać swoje zasoby dla rozwinięcia tych 3 punktów i tym sposobem wykształcić populację do przygotowania się do śmierci. Państwo, które to czyni, jest rzeczywistym państwem dobrobytu. Rząd Indii powinien raczej naśladować przykład Maharaji Parikshita, idealnego władcy, a nie imitować inne materialistyczne państwa, które nie mają pojęcia o królestwie Boga, ostatecznym celu ludzkiego życia. Upadek ideałów cywilizacji indyjskiej spowodował degradację obywatelskiego życia nie tylko w Indiach, ale i za granicą. We see how the subject matter is very serious. At the same time, Prabhupada was very jolly. He wasn't like he was also lighthearted. He didn't just always stress, we're going to die, we're going to die. He was encouraging us to be happy in this life. Widzimy z jednej strony, że ten temat jest bardzo poważny, ale także widzimy w osobie Śrila Prabhupada, że on był bardzo radosną osobą. On nie był taki przygnębiony przez cały czas nauczając nas, że ty umrzesz, czy umrzesz, ale wiedzieliśmy, że on po prostu nauczał nas So how could he be happy? Because he saw that the material world is full of suffering. Then why was he happy in such a place? Dlaczego on był szczęśliwy, pomimo tego, że cały materialny świat jest miejscem cierpienia, to jak on mógł być szczęśliwy tutaj? The answer is that he wasn't connected with this material world. He was transcendental to it. And he tried to alleviate the suffering as far as possible. He was staying up in the middle of the night writing these purports. Ale wiedzieliśmy, że on nie był połączony z tym światem materialnym. On czerpał szczęście, był w świadomości duchowej i on także pokazywał to swoim znaczeniu. So he was very, you can say, aware of the suffering condition, but at the same time, he wasn't suffering because he was at the platform of Brahma-bhuta. On był świadomy tego, że ludzie tu wszyscy cierpią, ale on sam nie cierpiał, on był na platformie Brahma-bhuta. And he wanted us to come to that platform because without our coming to that platform, we can't save ourselves, then how can we help others?
I on także chciał, żebyśmy sami doszli do tej platformy, ponieważ jeżeli do niej nie dojdziemy, w jaki sposób będziemy mogli pomóc innym. So he is always encouraging us to take this process seriously, and the result will become joyful. I zawsze nas zachęca do tego, żebyśmy podjęli ten proces poważnie i rezultat tego będzie taki, że będziemy radośni. Otherwise, on the material side, there's no hope. W innym wypadku po stronie materialnej tam nie ma nadziei. This is hope against hope. There's no hope. Jest to nadzieja wbrew nadziei, tam nie ma nadziei. We're going to adjust the things and then we'll be happy here. It's impossible. Myśląc, że dostosowując pewne rzeczy będziemy tu szczęśliwi, to jest to niemożliwe. It's made to be problematic. Jest to stworzone po to, by były problemy. But the Maya, the illusion is that no, we can be happy here. Ale moja iluzja jest taka, że myślimy, że będziemy tu szczęśliwi. If we get the right husband, the right job, and then we'll be happy. Będziemy mieli odpowiedniego męża, pracę i tak dalej. Wtedy będziemy szczęśliwi. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Hare Krishna Guru Maharaj. We have one question from Lalita Shakti. Mataji. So the question is how we can give ourselves fully, how we can devote ourselves fully to devotional service. This is first part. Pytanie jest, w jaki sposób możemy całkowicie się zaangażować w służbę oddania. Yeah, because how we cannot devote ourselves fully, because our choice is very simple. Either we're serving Krishna or we're serving Maya. A dlaczego mielibyśmy całkowicie się nie zaangażować, ponieważ wybór jest prosty, albo służymy Krysznie, albo Mai. But with a little intelligence, we can see that we've been serving Maya so many lifetimes and still we're not satisfied. Z odrobiną inteligencji możemy zobaczyć, że służyliśmy Mai przez tak wiele wcieleń i nadal nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Therefore, Prahlad Maharaj also advises, stop chewing the chew. There's no more pleasure here. We have to see that. It looks like pleasure, but it's running through our fingers. Tylko Maharaja Pariksit doradza nam, że przestań rzuć to przerzutę, tu nie ma żadnego szczęścia. Just like in your case, you had the pleasure of a good husband and so many children and so, but where is that now? It just doesn't remain. Tak jak kobieta może mieć szczęście ze swojego męża, tak wiele dzieci, ale gdzie to teraz jest, to nie pozostaje. But still the illusion is that no, I can be happy in this world. Ale iluzja jest taka, że ja mogę być szczęśliwy w tym świecie. So we can be happy, but we have to transcend the world. That's the goal. Nie możemy być szczęśliwi, ale my musimy przekroczyć ten świat i to jest celem. 1 second, somebody's at the door. Tam ktoś przyszedł do Maharaja. Ktoś przyszedł do Maharaja. Maharaj poszedł otworzyć drzwi. I'm back. There just was somebody at the door. So more questions? Jeszcze jakieś Yes, pytania? Guru Maharaj, you have more questions here. So That's we have- okay. Leela Shakti Devidasi, you're satisfied? I Czyli guess nasz she's- szakt jest usatysfakcjonowany? Okay, next question. Next question also from Mataji. So the same subject. Do we devote ourselves fully? We are involved due to the participation or of spiritual energy. How it will happen? How will devote ourselves? How will it happen? Yes, due to the participation of spiritual energy, Mataji asked. Well, spiritual energy or physical energy, if we use all our energy
in the service of Krishna, then it becomes spiritualized. To jest w jakiś sposób to zaangażowanie całkowicie będzie miało miejsce, czy to dzięki duchowej energii. Maharaj mówi, że duchowa energia, czy nawet jeżeli zaangażujemy w pełni naszą materialną energię, to ona zostaje uduchowiona. Rupa Goswami makes it very clear that Yukta Vairagya, we should use everything in Krishna's service, and then we become Krishnized. Rupa Goswami to bardzo jasno wyjaśnia, Yukta Vairagya, że należy użyć wszystkiego w służbie dla Kryszna i to zostanie skrishnizowane. We should read the Nectar Devotion. This is our law book. Powinniśmy czytać Nektar Oddania, to jest jak nasza książka prawnicza. So all these things are explained very carefully in the Nectar Devotion. Wszystkie te rzeczy są bardzo jasno wyjaśnione w Nektarze Oddania. How we can use everything in Krishna's service. Jak możemy użyć wszystkiego w służbie dla Kryszny. Just like some people criticize Krishna, why he was using Arjuna to kill. Niektóre osoby krytykują Krysznę, dlaczego on używał Arjuna, by zabijać. But no, that killing was necessary. Ale nie, bo to zabijanie było konieczne. If we outlaw violence, then only the sinful people will be violent. Jeżeli my porzucimy przemoc, to wtedy jedynie grzeszne osoby będą używały tej przemocy. And then the society will become more and more chaotic. I wtedy społeczeństwo stanie się jeszcze bardziej chaotyczne. If we eliminate the police, Jeżeli wyeliminujemy policję, we have to train the police how to act on principles of religion. należy wyszkolić, jak policja powinna działać zgodnie z zasadami religii. But not that we tell them they can't meet violence with violence. Ale to nie tak, że my ich nauczamy, by spotykali przemocą. So the worst thing is violence, but even that can be used in Krishna service. Najgorszą rzeczą jest przemoc, ale nawet tego można użyć w służbie dla Kryszny. That's one of the main themes of Bhagavad Gita. To jest jednym z głównych tematów Bhagavad Gita. Everything can be used in Krishna service. Wszystko można użyć w służbie dla Kryszny. But how to use it, therefore we need Guru, Sadhu, and Shastra. Ale jak tego użyć, to potrzebujemy Guru, Sadhu, Shastra. That's what we're stressing on, Nectar Devotion. That's the Shastra. Dlatego podkreślamy Nektar Oddania, to jest Shastra. Whatever you do, it should be authorized by Guru, Sadhu, Shastra. Cokolwiek robisz, powinno być autoryzowane poprzez Guru, Sadhu, Shastra. But Srila Prabhupada has made it easy. We just have to assist him in his mission. Whoever we meet, we talk to them about Krishna. We sell his books. We try to get people interested to come and hear from us. Śrila Prabhupada uczynił to łatwym, że kogokolwiek spotykamy, powinniśmy nauczać ich o Krysznie, rozprowadzamy książki Śrila Prabhupada. And just by hearing like we're doing today, we can all make progress. I po prostu słuchając tak jak dzisiaj, każdy może zrobić postęp. It's not a very difficult process. To nie jest bardzo trudne. Even Kishori can get benefit, Nawet Kishori może skorzystać z tego. but she has to take her fingers out of her mouth. Musi odjąć palce od buzi. Okay. Any other questions? Yes, Guru Maharaj, we have few more questions from Mataji Lalita then. So the Okay. question is regarding the purport and about the king's repentance. Does the king's repentance indicate that the king continued to be under the influence of the modes of material nature? Pytanie jest odnośnie, jak Maharaj Pariksit żałował swojego czynu i czy to jego żałowanie było nadal w siłach natury materialnej. But Prabhupada covers that point very extensively throughout the purport. I Śrila Prabhupada bardzo dokładnie w znaczeniu odpowiada na to pytanie. He explains that in one sense, it's the Krishna's desire that Maharaj Pariksit hear the Śrimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami. Odpowiada, że w
pewnym sensie to jest pragnienie Kryszny, by Maharaja Pariksit usłyszał Śrimad Bhagavatam od przykładowego Swamiego. Because this Śrimad Bhagavatam is the most important literature, and this is the perfect way to hear it. One who is about to die, he should hear it. Ponieważ Śrimad Bhagavatam jest najwspanialszą literaturą, jest to najbardziej wartościowe, by to słuchać, szczególnie te osoby, które ma opuścić ciało. So Maharaj Pariksit was about to die in 7 days, and he showed us what we should do when we're about to die. We should hear Śrimad Bhagavatam from the proper source. Maharaja Pariksit miał umrzeć w ciągu 7 dni i pokazał nam, jak należy działać przed śmiercią, żeby słuchać Śrimad Bhagavatam z właściwego źródła. So it's an important lesson for all of us. I to jest ważna lekcja dla każdego z nas. Nityam Bhagavata Sevaya. We should regularly hear the Śrimad Bhagavatam. Nityam Bhagavata Sevaya, należy regularnie słuchać Śrimad Bhagavatam. So I don't know if I answered her question. Ask her again. Actually. Pytajcie się, czy odpowiada na jej pytanie. Okay, next question. So next question also from Mataji Lalita. Is it Lalita or Lalita Shakti or Lalita, Okay. Mataji Lalita from Belarus. So how we can get rid of all material attachments by living in a family? You've been Will- asking this question for 20 years. Pytanie jest, jak można porzucić materialne przywiązania, jednakże żyjąc w rodzinie. Ależ mówię, że już 20 lat zadaje to pytanie. You've been asking this question for 20 years and you don't have an answer? Krishna is not giving you any answer? I w ciągu tych 20 lat Krishna nie dał ci jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Either you have to try to improve your family members or leave your family. Możesz albo postarać się poprawić swoich członków rodziny, albo ich opuścić. Because otherwise association is very, bad association is very detrimental to our progress. W innym wypadku złe towarzystwo jest bardzo niekorzystne dla naszego postępu. Lord Chaitanya says better to live with alligators than with the bad association. Pan Chaitanya mówił, że lepiej żyć z aligatorem niż ze złym towarzystwem. So we're thinking of starting a women's ashram, maybe in Poland. You can come there and live with us. Myślimy, żeby zacząć ashram dla kobiet w Polsce i może przyjedziesz wtedy. What about Adi Shakti? You're gonna head up that women's ashram? Czy Mataji Hari Shakti może zacząć ten ashram dla Or kobiet? another good lady is Raghupati Pran's wife. What's her name? Gaura Bhavini Mataji. Yeah, Gaurbhavani or Gaurbhavani Mataji. She's going to come back to Poland after her good husband leaves his body. And I'm thinking we have all these qualified women. Why don't we have some full-time program for the ladies? They can come and go preaching every day. I bardzo dobrą kobietą jest Gaurbhavini Mataji, która powróci do Polski po tym, jak jej dobry mąż opuści ciało. I też ona mogłaby się tym zająć. Mamy tak wiele teraz kwalifikowanych kobiet. Dlaczego nie zrobić tego ashramu i żeby można by codziennie nauczać? Okay, we'll think about that because it's not ready to establish right now, today. Będziemy o tym myśleć, bo to na dzisiaj jeszcze nie jest ustanowione. Okay, let's stop and chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Krishna
Hare Hare Krishna. Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Rama, Krishna, Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama. Hare Okay, I'm gonna leave now. Hare Krishna. Trivikrama Maharaj ki Jai. So I'll see you on Wednesday. Same time. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki. Jai. Jai. Dziękuję.